Cześć, witajcie, z tej strony Suet. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Co do tych ostatnich, to zdecydowana większość dzisiejszych zapowiedzi pochodzi z targów Gamescom 2025. Zaczynamy! Beta Battlefield 6 pokazała, że gracze mają sporo zastrzeżeń do wielkości map oraz interfejsu gry. Twórcy przyznali, że słyszą głosy niezadowolenia i obiecują dalsze poprawki przed premierą pełnej wersji. Najwięcej krytyki zebrały mapy, na których prowadzimy zmagania, a które w becie są zdaniem graczy zdecydowanie za małe i klaustrofobiczne. Oberwało się też głównemu menu gry, które gracze porównują do interfejsu Netflixa. Deweloperzy podkreślają, że obecnie ani projekt map, ani wygląd menu nie są ostateczne i wciąż mogą je dynamicznie modyfikować. Co więcej, zmiany mogą być wprowadzane bardzo szybko w odpowiedzi na uwagi społeczności. Finalna wersja gry będzie zapewne wyglądać zupełnie inaczej niż podczas testów. David Sirland, główny producent Battlefield 6, zapewnia: tempo rozgrywki zależy od wielkości map. Wybraliśmy akurat te mapy, żeby pokazać pełnooktanowe oblicze Battlefielda i udowodnić, że potrafimy to udźwignąć. Duże mapy istnieją, a tempo gry skaluje się odpowiednio do nich. Wkrótce sami będziecie mogli to zobaczyć. Cory Barlog, czyli współtwórca wszystkich części cyklu God of War, wypowiedział się na łamach magazynu Game Informer na temat projektu, nad którym pracuje teraz jego zespół. Deweloper zdradził, że gra będzie należeć do zupełnie nowej marki, którą Santa Monica Studio tworzyło przez kilka ostatnich lat. Ma to być projekt ambitny pod względem technicznym, a więc zapewne zachwycający oprawą audiowizualną i zaskakujący mechanikami. Barlog zaznaczył przy tym, że zespół planuje prezentację omawianej gry jeszcze w tym roku. Wydaje się wielce prawdopodobnym, że możemy liczyć na zapowiedź owej produkcji podczas gali The Game Awards 2025, która odbędzie się 11 grudnia. Polskie studio Creepy Jar kilka dni temu ogłosiło datę premiery swojego kooperacyjnego survivalu science fiction zatytułowanego Star Rapture. Produkcja zadebiutuje we wczesnym dostępie 6 stycznia przyszłego roku. Przyszłoroczna premiera Star Rapture oznacza, że wcześniejszy termin zakładający październikowy debiut jest już nieaktualny. Jak wyjaśnia Creepy Jar, tych kilka miesięcy pozwoli zespołowi na odpowiednie dopracowanie gry. Warto przy tym zauważyć, że przeprowadzone niedawno 13-dniowe testy trybu single player Star Rapture przyciągnęły ponad 150 000 uczestników. Paradox Interactive potwierdziło dokładną datę premiery Europa Universalis 5. Kolejna odsłona legendarnej serii strategii ukaże się 4 listopada tego roku. Platformą docelową są oczywiście wyłącznie pecety. Grę można już kupić w przedsprzedaży. Kupując droższe wydanie premium zagwarantujemy sobie dostęp do ekskluzywnego pakietu dodatków kosmetycznych, a także obszernych DLC. Pierwszy dodatek Fate of the Phoenix ukaże się w drugim kwartale przyszłego roku. Premiera drugiego rozszerzenia odbędzie się latem, a w ostatnie z zaplanowanych DLC zagramy pod koniec 2026 roku. Po wielu latach opóźnień i zmianie zespołu deweloperskiego w końcu Vampire the Masquerade Bloodlines 2 zbliża się do debiutu. Zgodnie z wstępnymi zapowiedziami premiera odbędzie się 21 października tego roku. Oprócz bazowej gry do sprzedaży trafią także dwie droższe edycje, Deluxe oraz Premium. Gracze, którzy zakupią produkcję w przedsprzedaży, otrzymają w bonusie Bloodlines Nostalgia Jukebox, czyli cyfrowy element dekoracyjny z oryginalną muzyką autorstwa kompozytora Ricka Schaffera. Studio GSC Game World ogłosiło, że Stalker 2 Heart of Chernobyl zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 już 20 listopada bieżącego roku. W sklepie PS Store uruchomiono już opcję składania preorderów na 3 edycje: standardową, Deluxe i Ultimate. Ponadto gracze, którzy zakupią grę przed premierą, otrzymają w bonusie specjalną broń, pancerz, naszywkę oraz dodatkowe imersyjne opcje przy ognisku. Popularna w Chinach gra akcji Where Winds Meet doczekała się daty światowej premiery. Dzieło studia Everstone ma zadebiutować 14 listopada tego roku na PC oraz konsoli PlayStation 5. Where Winds Meet jest trzecioosobową produkcją z akcją osadzoną w alternatywnej wersji Chin z końcówki X wieku. Wcielimy się w niej w wędrownego szermierza przemierzającego rozległy świat o sandboxowym charakterze. W grze zmierzymy się zarówno z ludźmi czy zwierzętami, jak i fantastycznymi istotami. Poznamy także rzeszę bohaterów niezależnych w samym regionie Kaifeng, jest ich ponad 10 000.
Tytuł w grudniu ubiegłego roku zadebiutował w państwie środka jako darmowa produkcja z mikrotransakcjami, co przyczyniło się do ogromnej popularności wśród graczy, podobnie jak w Chinach, Where Winds Meet zostanie udostępnione bezpłatnie w pozostałych regionach świata. Wielkie oczekiwanie dobiegło końca. Studio Team Cherry ogłosiło datę premiery Hollow Knight Silksong. Produkcja trafi w ręce graczy już 4 września. Platformami docelowymi pozostają oczywiście PC-ty, konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch. Twórcy obiecują, że w grze napotkamy ponad 200 rodzajów przeciwników oraz 40 potężnych bossów. Oczywiście nie zabraknie też przyjaznych bohaterów niezależnych oraz handlarzy, u których zakupimy różne przedmioty. Zgodnie z zapowiedziami Silksong podąża śladami poprzednika, oferując rozgrywkę typową dla gatunku Metroidvanii. Wyruszymy w podróż po niezbadanych wcześniej rejonach wielkiego podziemnego świata insektów, ale kierując inną postacią. Bohaterką będzie Hornet, którą kojarzą wszyscy fani pierwszej części. Wyróżnia ją nie tylko wygląd, ale też bardziej zręcznościowy i akrobatyczny styl poruszania się, a także walki. Studio Warhorse potwierdziło datę premiery drugiego rozszerzenia fabularnego do Kingdom Come Deliverance 2. Dodatek zatytułowany Legacy of the Forge ukaże się już w przyszłym miesiącu, a jego główną atrakcją będzie możliwość zbudowania własnej kuźni. Premiera rozszerzenia odbędzie się już 9 września. Podobnie jak w dodatku z popiołów, znanym z jedynki, gracze otrzymają możliwość zakupu i rozbudowy własnej nieruchomości w Kuttenbergu. Oczywiście najpierw trzeba będzie zarobić odpowiednio dużo groszy. W tym celu Henryk pójdzie śladami swojego mentora i otworzy własny kowalski biznes. Grinding Gear Games oficjalnie zaprezentowało zawartość aktualizacji 0.3.0 do Path of Exile 2 zatytułowanej The Third Edict. Zmian i nowości jest naprawdę bardzo dużo i są one na tyle istotne, że niektórzy fani stwierdzili, iż deweloperzy jednym patchem naprawili całą grę. The Third Edict zadebiutuje 29 sierpnia o godzinie 22 czasu polskiego na wszystkich platformach. W tym samym czasie wraz ze startem nowej ligi uruchomiony zostanie darmowy weekend. Do 1 września do godziny 22 każdy chętny będzie mógł ogrywać Path of Exile 2 bez żadnych opłat. Dotyczy to wszystkich platform i nie ma żadnych ograniczeń co do zawartości. Wracając do aktualizacji, jedną z najważniejszych nowości jest akt 4, w którym poznamy dalszy ciąg historii. Zabierze nas na archipelag plemion Karui zwany Ngama Kanui, gdzie będziemy musieli odnaleźć fragmenty legendarnej broni i jedynej nadziei w walce z bestią. Odwiedzimy także dobrze znane fanom pierwszej części miasto King's March. Sam archipelag składa się z 8 wysp, a każda z nich uwzględnia unikalne niebezpieczeństwa. Znajdziemy tu wielu nowych bossów oraz ponad 100 typów potworów. Jednak jak wspomniałem na początku, zmian wprowadzonych do gry jest znacznie więcej. Przebudowują one diametralnie całą rozgrywkę. Po ich pełną listę zapraszam na oficjalną stronę gry. Anno 117 Pax Romana trafi na rynek dopiero 13 listopada, ale okazja, żeby zapoznać się z grą bliżej, pojawi się nieco wcześniej. Ubisoft ogłosił, że wersja demonstracyjna strategii trafi w ręce graczy w przyszłym miesiącu. Demo będzie dostępne wyłącznie na PC poprzez platformy Steam i Ubisoft Connect. Czasu na granie będzie sporo, ponieważ aż 2 tygodnie. Darmowa wersja pozostanie dostępna w terminie od 2 do 16 września. Demo zaoferuje 1 godzinę rozgrywki, którą będzie można restartować dowolną liczbę razy. W udostępnionym trybie Sandbox otrzymamy 2 prowincje. Latium, znane z pierwszych filmów z rozgrywki, oraz Albion, brytyjską prowincję o zupełnie innym biomie, którą możecie oglądać w tym materiale. Jak obiecują twórcy, większość funkcji powinna być już dostępna, ale ze względu na ograniczenia czasowe nie będzie można na przykład stworzyć dużej armii. W tej wersji demonstracyjnej zabraknie trybu wieloosobowego. 19 sierpnia mieliśmy premierę Sword of the Sea, czyli gry zręcznościowo-przygodowej, w której przemierzamy malownicze, ale opustoszałe królestwo. Tytuł zadebiutował na PC-tach i konsolach PS5. Sword of the Sea zabiera nas w podróż do nekropolii bogów, krainy będącej pozostałością po niegdyś wspaniałym królestwie. W agregatorze Metacritic średnia ocen publicystów branżowych oscyluje w okolicy 89 punktów. Bardzo podobnie w tytuł oceniają sami gracze. Na platformie Steam dzień po premierze opinie były bardzo pozytywne. 20 sierpnia The Rogue Prince of Persia trafiło oficjalnie na PlayStation 5 i najnowsze Xboxy. Premiera wiąże się z opuszczeniem fazy wczesnego dostępu, w której gra przebywała od nieco ponad roku. Aktualizacja 1.0 wzbogaciła tytuł o 2 nowe biomy, finałowego bossa oraz pełnoprawne zakończenie fabuły gry.
Kolejna dobra wiadomość jest taka, że produkcja trafiła do abonamentu Game Pass. Wersje na konsolę Nintendo Switch i Switch 2 ukażą się jeszcze w tym roku, jednak konkretna data premiery nie jest jeszcze znana. Niezależne niemieckie studio Mysteria zapowiedziało swój pierwszy tytuł zatytułowany Asterfell. To gra z gatunku RPG akcji, która, jak przyznają sami twórcy, jest mocno inspirowana Gothiciem i Wiedźminem. Co ciekawe, w zespole znajdują się nawet byli deweloperzy z CD Projekt Red i Piranha Bytes. W Asterfell wcielamy się w rozbitka na wyspie rządzonej przez chciwego króla. Z jego rozkazu robotnicy zmuszeni zostali do pracy w magicznych kopalniach, co doprowadziło do przebudzenia śpiącego w głębi starożytnego boga. Jego magia rozprzestrzeniła się po wyspie, sprawiając, że natura stała się nieprzewidywalna, a martwi powstali z grobów, by siać spustoszenie. Elementem, dzięki któremu fani Gotika poczują się tu jak w domu, są 3 frakcje. Możemy przyjmować od nich misje, opowiedzieć się po jednej ze stron lub współpracować z każdą z nich, badając ich motywy. System walki pozwala korzystać z broni białej, łuków lub magicznych run, za pomocą których rzucamy zaklęcia. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć wszystkie opcje i stworzyć własny styl gry. Przyda się on podczas eksploracji otwartego świata wypełnionego potworami. Im dalej w głąb krainy się zapuścimy, tym potężniejszych przeciwników napotkamy na swojej drodze. Asterfell zmierza wyłącznie na PC, a data premiery nie jest jeszcze znana. Twórcy zapowiedzieli jednak, że przed debiutem odbędą się testy gry. Podczas gdy polskie studio Rebel Wolves intensywnie promuje swojego Dawnwalkera, nad Wisłą powstaje także inny projekt osadzony w mrocznym uniwersum pełnym wampirów. Mowa o Vampires Bloodlord Rising, czyli RPG-u z elementami survivalu i strategii, za który odpowiada nasze rodzime studio MeHuman Games. Vampires Bloodlord Rising wcielimy się w postać Dragosa, świeżo przemienionego wampira, który musi odnaleźć swoje miejsce w krainie Sangavia pełnej gór, bagien i rozległych lasów. Jako świeżo upieczony krwiopijca będziemy nie tylko zaspokajać swój głód i rozwijać magiczne zdolności, ale także zarządzać własnym zamkiem i leżącą u jego podnóża wioską. Jako wampirzy lord będziemy mogli wybrać, czy chcemy być łaskawym opiekunem naszych włości i ich mieszkańców, czy może bezwzględnym tyranem. Istotnym elementem rozgrywki będzie również rozbudowa siedziby głównego bohatera. Zamek inspirowany gotycką architekturą dostarczy graczowi sporo możliwości personalizacji, od nowych wieżyczek i komnat, aż po rozmaite detale wnętrz, takie jak meble czy narzędzia tortur. W grze nie zabraknie również eksploracji otwartego świata i walki. W kwestii tej pierwszej dostaniemy nawet opcję zamiany w nietoperza. Co ciekawe, twórcy zadbają też o to, aby nasza wampirza przygoda mogła być przeżywana zarówno w pojedynkę, jak i w trybie sieciowej kooperacji dla maksymalnie 4 graczy. Premierę gry w ramach wczesnego dostępu wyznaczono na 23 października tego roku. Zupełną niespodzianką imprezy Gamescom Opening Night Live okazała się zapowiedź nowej gry od twórców Black Myth Wukong, czyli studia Game Science. Pierwszy zwiastun tytułu nie ujawnił zbyt wiele, oprócz tego, że znów zagłębimy się w świecie z chińskiej mitologii. Produkcja nosi tytuł Black Myth Zhongkui. Twórcy opisują ją jako RPG akcji dla jednego gracza, które czerpie ogrom inspiracji ze słynnej postaci chińskiego folkloru tytułowego Zhongkui. Zgodnie z informacjami z oficjalnej zapowiedzi, projekt znajduje się w bardzo wczesnej fazie rozwoju, dlatego Game Science nie zdecydowało się zaprezentować żadnych fragmentów gameplayu. Zamiast tego otrzymaliśmy filmowy zwiastun, który właśnie mogliście oglądać. Podczas Gamescom Opening Night Live mogliśmy zobaczyć zapowiedź Warhammer 40,000 Dawn of War 4. Za najnowszą odsłonę cyklu RTS-ów odpowiada inne studio niż za oryginalną trylogię, ale nowi twórcy zawczasu zapowiedzieli odejście od mało popularnego wśród fanów kierunku, w jakim podążała marka. Za pierwsze 3 odsłony cyklu odpowiadało kanadyjskie studio Relic Entertainment, a teraz pałeczkę po Kanadyjczykach przejęło niemieckie studio King Art Games, twórcy ciepło przyjętej dieselpunkowej strategii Iron Harvest. Nowi deweloperzy postanowili od razu uspokoić fanów, zapowiadając powrót do wszystkich elementów, które stanowiły rdzeń rozgrywki z pierwszej odsłony cyklu oraz naprawę praktycznie wszystkich elementów, które zawiodły w poprzedniej grze z serii. W grze znajdziemy w sumie 4 frakcje: kosmicznych Marines, orków, Necronów i Adeptus Mechanicus, z czego każda posiada własną kampanię fabularną, których przejście w całości oznacza łącznie ponad 70 misji zabawy. Oprócz kampanii fabularnych w grze znajdziemy także tryby potyczka, kooperacja, sieciowy multiplayer oraz uwielbiany przez fanów tryb Ostatni Bastion. Gra ma też posiadać najwięcej zawartości na premierę ze wszystkich odsłon cyklu z 4 frakcjami, 10 dowódcami oraz ponad 100 jednostek i budynków, z
z czego wiele będzie można personalizować narzędziem do malowania jednostek. Tytuł nie ma jeszcze na ten moment daty premiery. Zgodnie z obietnicami firma CI Games przybyła na imprezę Gamescom, by zaprezentować Lords of the Fallen 2. Sequel do całkiem udanego Souls-like'a z 2023 roku ma być jeszcze mroczniejszy i brutalniejszy niż poprzednik. Akcja drugiej części rozgrywa się co najmniej 100 lat po wydarzeniach z jedynki, w tym samym mrocznym i przepełnionym okultyzmem świecie. Gracze ponownie wcielą się w mrocznego krzyżowca i stawią czoła hordom piekielnych potworności. Podstawowe założenia rozgrywki pozostają oczywiście niezmienione. Mamy do czynienia z wymagającą produkcją z gatunku Souls-like, w której nawet starcia ze standardowymi przeciwnikami prędko skończą się śmiercią protagonisty. Lords of the Fallen 2 zmierza na PC, konsole PlayStation 5 oraz Xboxy Series X i S. Premiera została zaplanowana na przyszły rok, ale nie poznaliśmy jeszcze konkretnego terminu. Wiemy za to, że tytuł powstaje na silniku Unreal Engine 5, a deweloperom ze studia Hexworks zależy na tym, aby uniknąć problemów technicznych, z jakimi mierzyła się pierwsza część. Krakowskie studio One More Level, znane m.in. z serii Ghost Runner, zaprezentowało światu zwiastun ich nowej gry zatytułowanej Valor Mortis. To pierwszoosobowa gra akcji, w której wcielamy się w nieumarłego żołnierza armii Napoleona, Williama. Powstały z martwych żołdak budzi się w alternatywnej wersji XIX-wiecznej Europy, zmagającej się z tajemniczą zarazą. Protagonista zyskuje też szereg nadnaturalnych mocy, które przydadzą się podczas niełatwych potyczek. System walki opiera się na parowaniu ciosów, unikach i efektownych ciosach kończących, a w trakcie zabawy zdobędziemy i rozbudujemy zdolności dzięki systemowi rozwoju postaci. Tłem akcji będą spustoszone przez wojnę europejskie krajobrazy, zwłaszcza front wschodni, któremu nie można odmówić mrocznego, ale i urzekającego fantastycznego klimatu. Valor Mortis powstaje na Unreal Engine 5 i trafi na PC oraz najnowsze konsole w przyszłym roku. Podczas Gamescom 2025 dość niespodziewanie doczekaliśmy się zapowiedzi nowego symulatora ciężarówek od Saber Interactive. Road Kings pozwoli nam nie tylko poprowadzić furgon, ale także umożliwi wykrycie spisku. Produkcja przeniesie nas do południowych regionów Stanów Zjednoczonych. Tam będziemy dostarczać towary oraz rozbudowywać swoje przedsiębiorstwo. Co jednak wydaje się w tym najciekawsze, to fakt, że całość będzie fabularyzowana. Obszar, który przyjdzie nam przemierzać, jest eksploatowany przez korporację. Jej działania doprowadzają ostatecznie do katastrofy, a tylko protagonista może ją powstrzymać. Road Kings zmierza na PC oraz konsole PS5 i najnowsze Xboxy. Data dokładnej premiery nie jest znana, wiadomo tylko, że debiut nastąpi w 2026 roku. Deweloperzy ze studia Expression Games wraz z wydawcą Team 17 zapowiedzieli Hell Let Loose Vietnam, czyli kontynuację popularnej hardkorowej strzelanki taktycznej nastawionej na bitwy o ogromnej skali. Jak nazwa gry wskazuje, sequel przeniesie nas do wietnamskiej dżungli. Jak możemy dowiedzieć się z zapowiedzi, założenia tytułu się nie zmieniają. Nadal będziemy mogli brać udział w meczach mogących pomieścić nawet do 50 graczy w każdej drużynie, a rozgrywka stara się zachować jak największy realizm i wierność historyczną, zarówno względem doboru uzbrojenia, mechaniki strzelania oraz zachowania postaci. Tak jak poprzednio do zwycięstwa kluczowa będzie zespołowa współpraca i komunikacja. Debiutanckie dzieło włoskiego studia Sedleo może przypaść do gustu fanom cyklu A Plague Tale. W 1348 ex voto przemierzymy brudną, XIV-wieczną Italię, mierząc się z plagą czarnej śmierci, wszechobecnymi bandytami i fanatykami religijnymi. 1348 ex voto to trzecioosobowa produkcja z fabułą osadzoną właśnie w 1348 roku. Protagonistką tytułu jest pochodząca ze szlachetnego stanu młoda rycerka Aeta. Bohaterka wyrusza w podróż po Półwyspie Apenińskim, by odnaleźć przyjaciółkę Biankę, która zniknęła po tym, jak ich wioskę zaatakowali bandyci. W grze nie zabraknie eksploracji zamków, rozwiązywania zagadek środowiskowych oraz starć. Autorzy zapewniają, że inspirowali się historycznymi sztukami walki, a w procesie tworzenia animacji korzystali z techniki motion capture oraz pomocy doświadczonych aktorów. 1348 ex voto ma zadebiutować na początku przyszłego roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xboxach. Premierę Dark Switch zaplanowano dopiero na przyszły rok. W serwisie Steam możecie jednak zapoznać się z demem owej produkcji. To obiecujący city builder, w którym zajmiemy się budową miasta na konarach i pniu wielkiego, magicznego drzewa. Akcja toczyć się będzie w krainie fantazy nawiedzanej przez tajemniczą mgłę doprowadzającą śmiertelników do szaleństwa. Odkrycie jej sekretów okaże się kluczowe dla przetrwania naszej osady, dlatego konieczne będzie organizowanie wypraw poza drzewo.
Chińskie studio Aurogon Shanghai oficjalnie zapowiedziało nową grę akcji RPG pod tytułem Swords of Legends. Już na pierwszy rzut oka projekt przywodzi na myśl ugłośny Black Myth Wukong, głównie za sprawą podobnej estetyki i imponującej oprawy graficznej. Tytuł powstaje bowiem na silniku Unreal Engine 5, a wraz z zapowiedzią otrzymaliśmy pierwszy zwiastun rozgrywki, który właśnie możecie oglądać. Twórcy jasno zaznaczają, że Swords of Legends nie jest grą typu Souls-like ani klasycznym tytułem z otwartym światem. Gra ma oferować strukturę określaną jako połączenie swobody eksploracji z wyraźnie poprowadzoną ścieżką fabularną. Rozgrywka koncentruje się na widowiskowej filmowej narracji i bogato inscenizowanych scenkach przerywnikowych. Gracze będą mogli wykonywać zadania poboczne, mierzyć się z minibossami i odkrywać rozległe lokacje, jednak zawsze z jasno wytyczonym kierunkiem przygody. Niestety na premierę trzeba będzie poczekać bardzo długo. Na ten moment nie podano żadnej oficjalnej daty wydania, a najbardziej optymistyczne prognozy wskazują na rok 2028. Spin-off Disco Elysium został w tym roku skasowany, ale fani produkcji tego zespołu dostali właśnie mały powód do radości. Na Gamescom Opening Night Live zapowiedziano Zero Parades, czyli grę RPG z bogatą historią osadzoną tym razem w wątkach szpiegowskich. Jako wypalony agent Herschel Wilk, prześladowany przez wspomnienia dawnej porażki, spróbujemy wykazać się w tajnej misji i zmierzyć z własnymi traumami. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!